Nie chowaj się, jesteś. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki ty teraz dobry, tu nie. A tu... Słuchajcie, tu jest Magik u mnie. Kiedyś był jeden taki raper Magik, szkoda chłopa, fajny był. Moje lata młodości to jest drugi Magik, ale od baterii. Od baterii. I robi magię u mnie. Bo do tej pory było tak. Do tej pory było tak, że falownik zarządzał baterią, tak? I później, znaczy inaczej. Tak jest, falownik, takie czasy, że falownik zarządza baterią, która jest tam, o, akurat ten magazyn. W nim jest oczywiście monitor baterii, dobrze mówię? Baterii monitor, który dodatkowo drugi raz pilnuje to, co falownik chce zrobić. On pilnuje jeszcze raz i zarządza baterią. A teraz się obróciła sytuacja i, że tak można powiedzieć, bateria rządzi falownikiem. Nie. Zamiast klikać tutaj na tym wyświetlaczyku, co wkurza, nie? To nie bardzo. Już obracamy. Tak, zamiast przyciskać, cudować. Ogólnie ustawiać parametry baterii z falownika. O, dziękuję panie. Tak jest. To teraz robimy tym. To jest EVES. Czyli to jest ten Battery Manager, tylko to jest do niego dostęp po prostu przez jego sieć. Dokładnie. Tak, dobrze mówię. I teraz tutaj co wklepiemy, to normalnie było pilnowane przez baterię. Bo chcę po ludzku wytłumaczyć. To co było w tym EVESie wbijane, to są parametry baterii, czyli na przykład 4,1 V ładowanie, 3,2 rozładowanie. Znaczy tak, jakie parametry chcemy ładowania i rozładowania, to co musieliśmy sami wpisywać w falowniku, teraz możemy to... Ale były dwie części, bo tak, tam wpisywałeś osobno i tam tylko EVES pilnował, a falownik swoje też robił, prawda? Tak, a teraz EVES zarządza wszystkim. I baterią, i falownikiem, tak? Nie. Nie? No i bardzo dobrze tak gada. To, że pilnuje maksymalnego napięcia ogniwa i minimalnego, to jest jedno. A druga rzecz, żeby nie klepać, to można to zrobić już zdalnie sobie bez podchodzenia. Czyli ustawiamy sofara przez EVES-a. Tak jest. I ustawiamy go od kreski do kreski, bo to był wieczny problem. Ile amperogodzin ustawić, bateria jechała góra-dół. Procenty ustawić, trzeba było tego wiecznie szukać. Tu ustawiacie na sztywno górę baterii, dół baterii i nic was nie obchodzi, co sobie falownik wymyślił, bo on jest niewolnikiem teraz EVES-a. Tak. Znaczy nie EVES-a. Tych ustawień, zarządzenia, które tutaj wprowadzisz. No ale jest EVES-a, bo EVES mu kazał to zrobić. No tak, ale to ty mu każesz. Nieważne, EVES mu każe. Dobrze, to niech będzie. To nie jest reklama produktu, tylko takiego używamy, no to w końcu dziecko Huberta, no to muszę chwalić. Nie? No tak, ale tu jest potrzebne dodatkowe urządzenie, bo to sam EVES tego nie robi, tak? Dodatkowe urządzenie, czyli Cambridge, który jest... działa z EVES-em, ale działa jeszcze z jednym baterią. O którego się bardzo wiele ludzi pyta, kiedy coś takiego będzie. I u mnie jest oficjalnie jako pierwszego użytkownika? Nie no, u mnie chwilę tam było. Ale ty nie jesteś oficjalny, bo ty te filmy robisz raz na miesiąc. Dobrze, to jest u ciebie, tak. I ludzie nie rozumieją połowy, co ty mówisz. No i fajnie, że tłumacza muszę robić. No, dzięki, to wiadomo. No ja się nie nadaję. No i bardzo dobrze. To co, pokazówkę zrobimy? Oczywiście. To właśnie, finalnie do tego mieliśmy dobrność, o co tu kaman, nie? Dobra. Panie majster. System i batery info. O jest. Nazwa to na razie jest taka robocza. Są informacje baterii, zawsze w to wchodzimy, jak chcemy zobaczyć, co jest ustawione. Jaki woltaż, żeby baterią po prostu sterować i jak mamy to z sofara ustawianie. No i następne. Czyli te standardowe ustawienia, co są zawsze, nie? Tylko teraz się troszeczkę to powiększyły nazwy. Tak. No ale co? No to zmienimy mu teraz napięcie rozładowania. Powiedzmy, że nie chcemy tak nisko, chcemy do 3,1 V. No, tak to trzeba było wszystko robić na sofarze, klepać, prawda? Tak, zmieniliśmy w programie. No oczywiście tutaj ta strona się nie odświeża, trzeba wyjść i jeszcze raz wejść. I co mamy? Napięcie spadło. Podniosło się. Znaczy podniosło, nie, bo ja nie pamiętam co tam było. Tak, 177 było, teraz się podniosło. Czyli rządzimy falownikiem poprzez EVES-a, no mówię, nie? Tak. No i tyle. I to jest ten właśnie Cambridge. Angielskie nazwy. No tak. Ale ułatwienie, powiem wam. Bardzo wielkie ułatwienie, bo tak jak ja zacząłem testować te baterie, to tu normalnie trzeba było siedzieć cały czas szukać
ile ona ma mieć pojemności, amperogodzin, innych rzeczy i co się naustawiało, to też było 6 rozładowań baterii, zanim się znalazł punkt tej baterii. Znaczy, no tak, to ułatwia, chociaż rozmawialiśmy przed chwilą, że ja przeciwnikiem trochę jestem. Tak, no to o tym też powiedz, oczywiście. Znaczy, przeciwnikiem jestem komunikacji takiej, jak była, powiedzmy, automatyczna, tak? Że wszystko w automacie. Nie, tutaj też ustawiasz sam. Tylko, ale że no właśnie, tu nie ma klepiesz, automatu, tak. Tak, nie klepiesz, tylko ustawiasz sam. Jedyny taki dodatek jest, że przy baterii z małą pojemnością końcówka ładowania. To jest ważne. Końcówka ładowania, zmniejsza się prąd ładowania, tak, nasycanie baterii. On zwalni, wtedy te ogniwa, jak w ostatnim filmie wrzucałem właśnie, jak te ogniwa się rozjeżdżają i góry też brakuje, tak on pomalutku wpycha, to ta góra już nie ma takiego też wtedy rozjazdu i się nasycają te, co im brakuje. I dołu też pilnuje. Jeżeli bateria już jest pod koniec, żeby nie było, też zmniejsza po prostu dostępny prąd. I no nie wykorzystamy pełnej mocy, no ale to tak przy malutkich pojemnościach baterii, no to tak, to jest bardzo wymagane. Także zobaczymy, ile teraz jest tej Tesli, no bo w Tesla jest zapięte, ile jeszcze się uda z niej wyciągnąć. Na razie 40 kWh, a zobaczymy, czy się uda jeszcze w nią więcej teraz wepchać z tego powodu. Nie, myślę, że nie, bo to... A ona się fajnie w górę dołu trzymało. Mój trojaczek to jeszcze z tego rozjazdu ze 2 by wyciągnął pewnie. No może tak, no ale to urok ogniw. No niestety, no. Życie. Tak jest. Także, jak mądrze by to zakończyć. U nas nie da się. Jest nowa zabawka. No tak. A jak chcecie coś więcej, to podam w linku kanał tego kolegi i się jego dopytujcie, a mnie nie męczcie. Jeszcze nic nie nagrałem. Nieważne. Dobra, coś będzie. Od siebie wszystkie pytania, bo ty to zamontowałeś, ja z tego nie wiem nic. Na razie się będę uczył. Znaczy to cudów tutaj nie ma w ustawianiu, tylko trzeba się trzymać parametrów, nie? Jak źle ustawię, to będzie moja wina i nic więcej. Tak, bo to wszystko zależy od ciebie. Co wtedy ustawisz, ja biedę tak mogę narobić, bo przedtem jak na falowniku przesadziłem, to EWS i tak był ustawiony na sztywno tyle ale i tyle. w tym momencie jak też przesadzisz, ustawienia, parametry takie graniczne, to masz... A jeszcze, to jest osobno. To jest ustawienie ładowarki, czyli to jest ładowarka baterii. I to są ważne rzeczy i to sobie... nowicjusza. No. Czyli nawet na siłę za bardzo nie zrobię jej krzywdy, bo to jest w innym miejscu. No tak, no nie jesteś w stanie tego zrobić. No i bardzo. Bo teraz żeśmy byli w ładowaniu. No wiecie, od pół możesz... godziny to znam, to tak nie spamiętałem wszystkiego. Tak, a teraz możesz na przykład tutaj pokazać, że tu masz graniczne. Powiedz, kiedy już rozłączy styczniki. A, tutaj mamy granicę, czyli 4,2 V, 2,7,5, ale to jest takie w dół naprawdę. To już jest takie, że jakby coś tam poleciało, to... Tak, to odbije wtedy. Ono już tam na dole leci, niestety. 20 ogniw stoi, a jedno sobie gdzieś ucieknie, no i to jest na niego właśnie ta pułapka. Zaraz będzie czygutek nisko, bo tak jest ustawione nisko, testujemy. Znaczy to jest takie graniczne zabezpieczenie. No, docelowo ogniwa litowe, no to 2,7 V minimalne, tak, nawet samochodowe, bo tam chemia w miarę podobna, to nie jest problem, ale to sekundowe takie, to nic się nie dzieje. Sprawdzałem. No to my od tego jesteśmy, żeby właśnie testować, u nas te parametry nie są, że tak powiem, dla normalnych ludzi, bo jak jedziemy w dół czy w górę, to stoimy i patrzymy, co się dzieje, żeby to wyłączyć, bo można za narobić. No przy każdym teście trzeba wystać swoje, niestety. A później małżonka, gdzie ty tyle byłeś 2 godziny? No patrzyłem się na baterię, jakie procenty schodzą na dół. No tak. Życie. Czekaj, jeszcze zrób jeszcze tak może. A, to jest połowę rzeczy wiecie, bo to jest na monitorku, ale troszeczkę inaczej wygląda. No już teraz niech będzie, że te procenty, wszyscy zakochani w tych procentach, tak? No to te procenty też... Bo każdy lubi procenty. Tak, no to już też się zgadzają. Moment, gdzie mam procenty tutaj, bo się zgubiłem. A jest, SOC 40. SOC. Bo na sofarze te procenty to jak się ustawiło, tak było. Tak. A teraz procenty są podawane z EWS-a, czyli EWS wam rzuca wszystkie informacje, procenty, temperatura baterii też jest właśnie. Pokazuje najwyższą. Właśnie, najwyższą temperaturę. A nie, bo jak mamy stara jest tylko jeden czujnik, gdzie go wsadzicie, tam będzie, prawda? Tak. A będzie na dole ogniwo się grzało albo coś, a tutaj macie pełen monitoring po prostu z całej baterii i najgorętsze ogniwo on widzi. Także same tylko plusy z tego, panie. No tak. Same plusy, minus tylko na klemie. No tak. I co teraz? Siedzieć i obserwować. Siedzieć i obserwować, tak jest. No, ja mówię, że za 2 dni przetrawię, może do tego podejdę, bo inne rzeczy w międzyczasie. No ale działa, Działa, obserwujemy. Także jest. Kolejna zabawka. Coś, na co ludzie czekali. Też czekają, nie mówię, z pytaniami tu do kolegi, nie do mnie, męczcie. Tam mówicie, te PLN-y a on cały worek już tego naklepie.
Chyba, nie wiem. Coś jeszcze, panie majster? Chyba tyle. Chyba tyle, bo to miał być shorts krótki, a jeszcze trojaczkę trzeba podłączyć. No. A właśnie, idziemy do trojaczka. Idziemy do trojaczka, bo trojaczek zrobił się nagle magiczny, ale o tym będzie w innym filmie. Dobra, także ja was pozdrawiam serdecznie. Na razie, cześć. Szczęścia, zdrowia.